Dobra, a Rafał, powiedz mi, wychodzisz na pole czy na dwór? Oczywiście, że na dwór. Cześć, nazywam się Michał, a to pierwsza z cyklu rozmów Great People Small Talks. Moim gościem jest dzisiaj Rafał Brzoska i zaraz zadam mu kilka ciekawych pytań. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Rafał, powiedz mi, co lubisz w swojej pracy? Lubię zespoły i ludzi, z którymi współpracuję. To brzmi tak trochę górnolotnie, ale to jest rzecz, która mnie tu w tej firmie zdecydowanie najbardziej trzyma. Bo oprócz tego, że technologicznie też mogę się tu jakoś spełnić, ale ja jestem osobą, która lubi sobie pogadać, niekoniecznie o sprawach takich typowo technologicznych, tylko o takich życiowych, pozafirmowych. Ogólnie lubię kontakt z ludźmi i tu przynajmniej ja może miałem takie szczęście, ale za każdym razem trafiłem do zespołu, gdzie zawsze mogłem na kogoś liczyć, zawsze mogłem z kimś pogadać. I to jest pierwsza rzecz tej ludzkiej strony firmy, a druga to właśnie taka dostępność pomocy w każdej kwestii. Czy jak potrzebowałem gdzieś jakiejś kwestii, nie wiem, wspomagania, czy pomocy przy przygotowaniu jakiejś prezentacji, czy miałem problem jakiś technologiczny, to tu bardzo prosto można dostać łatwą i szybką pomoc i bez żadnego jakiegoś większego marudzenia. A powiedz mi, czy Twoje hobby ma coś wspólnego z codzienną pracą? Tak, moje hobby zdecydowanie ma coś wspólnego z moją codzienną pracą. Ja pracuję jako frontendowiec, czyli pracuję w technologiach, dzięki którym te aplikacje, z których korzystamy gdzieś w internecie, wyglądają fajnie, pięknie, śpiewają, skaczą i ładnie się klika w te wszystkie aplikacje. A moje hobby to jest akordeon, więc ta analogia upiększania, w tym przypadku muzycznego, zdecydowanie istnieje. Mówiłeś, że pracujesz na frontendzie. Powiedz mi, dlaczego akurat tego typu technologię wybrałeś? Chyba dlatego, że jestem wzrokowcem. A druga sprawa to ja jestem człowiekiem bardzo niecierpliwym i jestem skupiony na tym, żeby jak najszybciej osiągnąć efekt, a frontend pozwala bardzo szybko i łatwo zobaczyć efekt swojej pracy. Jak ja coś tam w tych CSS-ach czy Angularach schodzę, to od razu widzę, działa, można kliknąć i mogę innym pokazać, a backendowcy jednak to tam gdzieś grzebią w tabelkach i dopiero jak my frontendowcy im ogarniemy, żeby się to spięło z tymi wszystkimi ikonkami, to dopiero wtedy widać efekt. Więc to jest taki główny powód. I co, i nie miałeś żadnych skoków w bok, gdzieś do tyłu? Miałem romans z .NET-em, ale jak się kończą romanse, to wolałbym tematu nie kontynuować. Będę polecał bardziej model sukcesu. Ważne, że Angular znowu Cię przyjął w takim razie. Dobra, a Rafał, powiedz mi, wychodzisz na pole czy na dwór? Oczywiście, że na dwór. No ja zawiodłeś mnie, wiesz, ja myślałem, że wychodzisz na plac. Jak prawdziwy Ślązak z Raciborza, to tylko na plac. Aś mnie teraz zagiął Ślązok i... A powiedz mi, jak wygląda Twoja ścieżka kariery? Moja ścieżka kariery była dość ciekawa, bo ja po studiach zacząłem w marketingu pracować i to było fotka.pl portal. Śmiejesz się, to znaczy, że tam masz konto na pewno. Winny. Tam powoli z tych reklamowych rzeczy zacząłem tworzyć reklamy. Najpierw we Flashu, potem gdzieś tam w JavaScriptie i tak powolutku w tej fotce, potem tam była cała sieć społeczności. Wracałem do podstaw, czyli kodziłem reklamy w JavaScriptie, a jak już zacząłem kodzić w JavaScriptie, to potem coraz więcej tego kodzenia było, aż w końcu postanowiłem zmienić już pracę na bardziej związaną z większymi możliwościami w kwestiach programowania i IT. Dostałem się do FP, a potem już w FP to już było w ogóle bardzo ciekawie. Opowiadaj. Dobra, to przyjąłem się jako taki typowy frontendowiec. Kodziłem sobie gdzieś tam frontendy, aż po roku czy po półtorej roku Szabel namówił mnie na wystąpienie na konferencji takiej naszej wewnątrzfirmowej Future Dev Day. Z takimi jakimiś tam oporami, ale postanowiłem wyjść ze strefy komfortu i się zmierzyć się z tematem. Prelekcja chyba poszła lepiej niż mi się wydawało. To potem postanowiłem spróbować szkoleń. Interesowałem się też coraz bardziej szeroko, poza też frontendem, takimi tematami
architektury, gdzieś tam aplikacji, szczególnie też tej związanej z frontendem, ale poza też miałem ten romans z .NET-em, więc liznąłem tego i tamtego. I teraz od jakiegoś czasu poszedłem też w architekturę jako lead software engineer i architekt. No i jestem tu, gdzie jestem. Super. A powiedz mi, tu gdzie jesteś, to bardziej wolisz kluski czy kartofle? Zdecydowanie kluski. No ja wolę kartofle. Jak są śląskie, to już w ogóle. Super, dzięki. Mówiłeś, że... Tak nie mówiłem.